szokujące. Tak wyglądał układ zamknięty poprzedniej władzy. PiS traktował Polskę jak swój folwark. Przygotowali zorganizowany system wyprowadzania pieniędzy publicznych, których elementem były miliardy dla kościołów, ustawione konkursy, kupowanie hoteli, przekupstwo wyborców i fikcyjne zatrudnianie osób, które za publiczne pieniądze robiły kampanię wyborczą pisowskim politykom. Kwota wydatkowanych środków publicznych wynosiła 100 miliardów złotych. Już dziś 62 osoby z pisowskiej elity mają postawione zarzuty karne. To nie koniec. Rozliczymy wszystkie łajdactwa tamtego rządu. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj miałem zrobić tak jakby drugą część o Romanowskim, ale pomyślałem, że zrobię troszeczkę inny temat, choć powiązany z tymi złodziejami z PiS i po części z Romanowskim, choć Romanowskiego jako Romanowskiego i Orbana jako Orbana powiązanego z Romanowskim namieszałem trochę, zostawię na inny dzień. Dzisiaj chciałem Wam naświetlić, być może to Wam trochę rozjaśni sytuację, dlaczego pisowcy zaczęli uciekać nie wiem, do Francji, Anglii, Czech, Niemiec, do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej, tylko akurat do Węgier. Bo myślę, że ta sytuacja z Romanowskim jest ściśle powiązana z tym, o czym dzisiaj chciałbym Wam przekazać. Moi drodzy, dzisiejszy materiał będzie o tym, jak Węgry, dzięki PiS oczywiście, zarobiły w Polsce wielkie pieniądze. Teraz Orban spłaca dług. Jak Kaczyński z Orbanem, powiem to tak w przenośni, konie kradli. A zaczęło się od 6-godzinnej konferencji w zajeździe w Spiszu. Skończyło się azylem dla Romanowskiego. Pomyślicie, lub część z Was pomyśli, co ma piernik do wiatraka, co to ma ze sobą wspólnego. Posłuchajcie, to się przekonacie. Tak jak wspomniałem na początku, dzięki rządom tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, orbanowskie Węgry zarobiły w Polsce naprawdę wielkie pieniądze. A jak to się zaczęło? Do Nidzicy na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim Viktor Orban jechał z Budapesztu dobre 5 godzin. A powodem w zajeździe Zielona Owieczka, potem w zajeździe Zielona Owieczka spędził na rozmowach z naszym Jarosławem wspaniałym bite 6 godzin. Opinia publiczna miała się o tym generalnie rzecz biorąc nie dowiedzieć, ale o sprawie napisał jeden z niezależnych węgierskich portali. Nasz Jarosław z tym prawdziwym demokratą Orbanem jedli sobie tam pstrąga, rozkoszowali się żurkiem, zagryzali pączkami. I tutaj dziennikarze, powołując się na źródła PiS, Kaczyński z Orbanem rozmawiali o sytuacji Wielkiej Brytanii przed referendum w sprawie Brexitu i o uchodźcach, których ani rząd PiS-u, ani rząd Fideszu nie chciał w swoich krajach widzieć. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, oficjalnie PiS nie chciał uchodźców, ale wizy za to hurtowo sprzedawał. Ale to jest inny temat. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie nieporozumień, bo nie wiem, czy wiecie, rok wcześniej Kaczyński, który niegdyś zapowiadał, że będziemy mieli Budapeszt w Warszawie, odmówił spotkania z Orbanem podczas jego wizyty w Warszawie. Jestem, proszę Państwa, głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień,
kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. Okej, a jaki był powód? Po aneksji Krymu i wywołaniu wojny na wschodniej Ukrainie Orban przyjął prorosyjskie stanowisko, burząc jedność europejską. W 2016 roku Orban jeszcze bardziej zacieśnił więzy z Rosją. Kaczyńskiemu to oczywiście nie przeszkadzało. Po wybuchu wojny w 2022 roku na kilka miesięcy ochłodził relacje z Budapesztem, a realizującemu rosyjskie zbrodnie Orbanowi radził udać się do okulisty. Ta cała separacja między Kaczyńskim a Orbanem trwała jednak tylko kilka miesięcy. Polska PiS i orbanowskie Węgry łączył wspólny wróg, czyli Unia Europejska i sam szatan Tusk. I właśnie o tym, jak rozgrywać narastający konflikt z Brukselą, Kaczyński z Orbanem rozmawiali tyle czasu w tej zielonej owieczce. Polska weszła na kurs kolizyjny z Komisją Europejską, bo zaczęła demolować Trybunał Konstytucyjny czy media publiczne. Orban z kolei na tej ścieżce był od 2010 roku. Tylko że Orban działał ostrożniej niż Kaczyński. Korzystał z parasola, jaki dawało mu wówczas członkostwo w Europejskiej Partii Ludowej. W przeciwieństwie do naszego prezesa, sporo podróżował też po europejskich stolicach. Czego Orban nauczył się od Kaczyńskiego? No i czego nauczył się Kaczyński od Orbana? Otóż, moi drodzy, w latach 2016-2023 między Warszawą a Budapesztem nieustannie kursowali politycy PiS, Solidarnej Polski, potem Suwerennej Polski i oczywiście Fediszu. Odbyła się niezliczona liczba spotkań na szczeblu ministrów, wiceministrów, urzędników, szefów fundacji, państwowych spółek. Tematem rozmów była ideologia. Obydwie strony dążyły do wyzwolenia się z gorsetu Unii Europejskiej, którą próbowały wyborcom obrzydzić. No, doskonale to pamiętamy i zresztą robią to do dzisiaj. No i oczywiście robienie pieniędzy. Widać też było, jak z nad Dunaju nad Wisłę i odwrotnie przypływają, nazwijmy to, pewne pomysły. Dobrobyt i pełne sklepy, wolna Polska, demokratyczne wybory. Komu to wszystko zawdzięczamy? Ktoś zapyta. A przecież nawet małe dziecko wie, że za tłumami na ulicach, strajkami w Stoczni Gdańskiej i powstaniem Solidarności stał jeden skromny człowiek. Jarosław Kaczyński. To on, dźwigając wielki długopis, podpisał porozumienia. Jego przemówienia do kolegów stoczniowców i współpraca z Tadeuszem Mazowieckim wyprowadziły tłumy na ulicę. Dla 8 dziatek i żony Danuty był prawdziwym wsparciem i ostoją. Brat nosił jego zdjęcie w klapie, a jego samego tłum nosił na rękach. I gdziekolwiek na świecie zapytano by o Polskę, ludzie odpowiadali. Papa Bonek Kaczyński. Nawet mimo faktu, że pokojową Nagrodę Nobla odebrał za niego jego brat. I teraz tak, moi drodzy, na przełomie 2019-2020 wierne PiS-owi media zaczęły pisać o wpływach Sorosa w Polsce, kopiując węgierskie propagandowe przekazy. Pochodzący z Węgier amerykański milioner, filantrop George Soros wspierał Orbana na początku jego kariery, by zostać przez niego uznanym wrogiem Węgier.
Przeszczep w Polsce no jednak się nie przyjął. Tam część pisowców wszystko pod Sorosa podpinało, pamiętamy to. Zresztą są co dalej tak robią. Ale Orban z powodzeniem przeniósł do siebie kampanię przeciwko osobom LGBT, którą z kolei PiS podpatrzył w Rosji. Latem 2023 roku, gdy na horyzoncie widać było porażkę wyborczą PiS, Orban przysłał na ociecz swoich doradców, którzy pomagali partii Kaczyńskiego przy kampanii. Zasługą doradców ma być to, że PiS nie łagodził przekazów. Związki między partnerami, czyli Orbanem i Kaczyńskim, były tak silne, że właściwie nikt nie zdziwił się, gdy wiosną 2024 roku były już na szczęście prezes, czyli były, jak powiedziałem, na szczęście były prezes Orlenu, brudna pała Obajtek, zamieszkał w luksusowym apartamencie w Budapeszcie, skąd prowadził kampanię do Parlamentu Europejskiego. Na spotkaniach w swoim kręgu wyborczym zjawiał się niespodziewanie, potem znikał za południową granicą, by przez Słowację wyjechać na Węgry. Błogosław także nas i to biuro. Niech wszyscy codziennie doświadczają tutaj Twojej obecności i pomocy. Niech pokój i błogosławieństwo Boże spoczną na tym miejscu i niech napełnią serca wszystkich, którzy tu będą przebywać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Obajtek unikał w ten sposób kontaktu z prokuraturą i Sejmową Komisją Śledczą do sprawy afery wizowej. Czekał, aż zostanie europosłem. PiS dał mu 1 na liście. No i jak to pisowiec schronił się za immunitetem. W jakimś sensie Obajtek przetarł drogę, którą poszedł teraz Romanowski, oficjalnie już uciekając na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Teraz, moi drodzy, dochodzimy do operacji rozbiór Lotosu. Czemu to tak nazywam? Mam nadzieję, że Wam tutaj to wyjaśnię. I jak to ma się do Orbana i tak dalej. To wszystko jest powiązane. Relacje PiS i jego węgierskiego odpowiednika osiągnęły, można powiedzieć, apogeum w latach 2021-2023. Ten cały sojusz polityczny został umocniony korzystnymi dla Węgier, stratnymi dla Polski kontraktami gospodarczymi. A działo się tak, że po tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Orban jako jedyny nie dołączył do solidarnej akcji krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii i USA przeciwko działaniom reżimu Putina. Oficjalnie rząd Morawieckiego musiał się odciąć od Orbana. Oficjalnie. Ale na dokumencie relacji biznesowych z Węgrami, nie miało to kompletnie żadnego wpływu. To było po prostu zrobione pod publiczkę. Ze strony polskiej za wszystkim stał oczywiście Daniel Obajtek brudna pała, któremu Kaczyński dał całkowicie wolną rękę przy sprzedaży aktywów Lotosu. I tutaj ciekawostka, oprócz saudyjskiego Saudi Aramco, beneficjentami transakcji stulecia była węgierska spółka MOL oraz zarejestrowana na Węgrzech rosyjska firma Rosji Bioful.
I teraz tak, MOL kupił 417 stacji Lotosu, stając się tym samym trzecim graczem na polskim rynku stacji benzynowych. Z kolei ten rosyjski Biofuel zakupił część Lotosu produkującą biopaliwa. Operację rozbioru Lotosu Obajtek przeprowadził mimo protestów opozycji, ale też części menadżerów związanych kiedyś z PiS. Przeciwny transakcji był też m.in. Piotr Woźniak, były prezes PGNiG. Minister energii Krzysztof Tchórzewski wprost mówił Obajtkowi, że nie chce skończyć przed Trybunałem Stanu. Obajtek skarżył na Tchórzewskiego Morawieckiemu. Ostatecznie minister musiał odejść, a sprzedaży dokonano. Ta umowa nas w pełni zabezpiecza. Nie ma żadnego ryzyka. To żarty jakieś. Nie. Nie, to jest niewiarygodne. To są niewyobrażalne dla mnie dane. To jest bzdura. To, co tutaj jest, to jest bzdura. Powiedziałby pan, że my mamy pełną kontrolę nad tą spółką? Oczywiście, że nie. A co mamy? Problem. A my jesteśmy dobrze przygotowani na wypadek sporu, patrząc na te zapisy? Nie, no jesteśmy fatalnie przygotowani. To jest postanowienie napisane przez człowieka, który jest człowiekiem szalonym. Zapraszam na scenę pana prezesa Daniela Obajtka. Te założenia, które tutaj są, absolutnie nie przystają do rzeczywistości. Podpisałby pan taką umowę? Ja tego nie potrafię skomentować. Moi drodzy, pisowcy argumentowali, że sprzedaż Lotosu była konieczna do fuzji między Orlenem a Lotosem, że Komisja Europejska postawiła taki warunek, sprzedaż części majątku, by do fuzji mogło dojść. ABW badała, czy warunek postawiony przez Komisję Europejską nie był elementem gry podmiotów, które chciały przejąć majątek Lotosu i załatwiły właśnie takie stanowisko Komisji Europejskiej. To badało ABW jeszcze za czasów PiS-u. Nie było wiadomo, nie wiadomo do teraz chyba jeszcze w jaki był efekt tych analiz ABW, bo zarządów PiS działania służb były w tym zakresie skutecznie blokowane. Najbardziej drastycznym przykładem było wyeliminowanie z procesu decyzyjnego polskich służb specjalnych. Według ustawy o ochronie niektórych inwestycji miały one opiniować transakcje pod kątem bezpieczeństwa. Niestety rząd PiS ominął ten warunek, powołując się na sytuację covidową w Polsce. Zresztą, jak wiecie, oni pod COVID wszystko podciągali, nawet swoją niewinność próbowali przeforsować. Jakby kradli, to nie mogliby być karani. To też pod COVID podciągali. I tutaj alarmujące teksty niezależnych mediów oraz próby interwencji polityków opozycji oraz Senatu okazały się w tym przypadku niestety bezskuteczne. Transakcja została dopięta, całość przeanalizowała NIK, która w swoim raporcie w 2023 roku napisała, że aktywa Lotosu zostały sprzedane za co najmniej 5 miliardów poniżej wartości. Fuzja spowodowała, że państwo polskie straciło wpływ na kierunki sprzedaży około 1/5 produkcji benzyny i oleju napędowego, a warunki połączenia Orlenu i Lotosu stworzyły istotne ryzyka dla bezpieczeństwa paliwowego Polski. A dlaczego zagrożenie to powodowało? No tutaj macie grafikę, co między innymi Obajtek z pisowcami sprzedali. No, strategiczne spółki, które powinny być tylko i wyłącznie w rękach polskich, a nie ruskich, węgierskich czy arabskich.
W maju 2023 roku głos w tej sprawie zabrał nawet ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. W ujawnionym przez media liście do marszałek Sejmu, wtedy Elżbiety Witek, szefów MON, MSZ, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta oraz marszałka Senatu, Brzeziński ostrzegał, że polska infrastruktura krytyczną mogą przejąć kraje niebudzące zaufania, które mogą w ten sposób wzmocnić swoją obecność w Polsce. Dlaczego? Macie tutaj grafikę. Według ambasadora te państwa mogą przedsięwziąć w polskiej infrastrukturze krytycznej inwestycje wysokiego ryzyka lub niesprecyzowane. Brzeziński jasno stwierdza, że to z kolei mogłoby wpłynąć na działania Stanów Zjednoczonych, dwustronne relacje, działania NATO, przedsięwzięcia, operacje militarne na terenie Polski. I powiem wam, że do dziś tak naprawdę nie wiadomo, czy list Brzezińskiego doczekał się jakiejkolwiek odpowiedzi. Powiem wam tak. Cała ta operacja była w trakcie właśnie zagrożenia przez Rosję. No wiecie, wojna na Ukrainie, wojny hybrydowe, wojna propagandowa i tak dalej. I tutaj niezależni analitycy zwracali uwagę na bliskie związki właśnie rządu Węgier z reżimem Putina. W amerykańskiej prasie pojawiły się też przecieki, że według wywiadu Stanów Zjednoczonych Saudi Aramco może sprzedawać rosyjską ropę mimo embarga nałożonego na Rosję. Zwracano uwagę, że kontrolowana przez Saudyjczyków rafineria gdańska była zobowiązana do przetwarzania ropy dostarczonej przez Saudi Aramco, czyli inaczej rzecz biorąc rosyjską, którą potem sprzedawano i sprzedaje się tak naprawdę do dziś na stacjach MOL. Mało tego, Obajtek otwarcie sprzeciwiał się weryfikacji swoich działań przez służby specjalne. W maju 2021 roku w wywiadzie dla radiowej jedynki stwierdził tak: pewne służby straszą Polaków i mówią głupoty. Kaczyński nigdy nie krył, że Viktor Orban z kolei jest dla niego wzorem i nie chodzi tylko o słynne zdanie o Budapeszcie w Warszawie wypowiedziane po przegranych wyborach w 2011 roku. Czy można pomylić się w kosztorysie największej inwestycji w Polsce o 600%? Czy zdecydowałbyś się na budowę domu, znając tylko koszt postawienia ścian, bez działki, dachu i wykończenia? Dokładnie tak postąpił zarząd Daniela Obajtka. Tyle, że chodziło o gigantyczną inwestycję petrochemiczną. W 2018, ogłaszając program rozwoju petrochemii, zarząd Daniela Obajtka szacował jego koszt na 8,3 miliarda złotych. Spodziewał się też 1,5 miliarda złotych zysków z tej inwestycji. 5 lat później Daniel Obajtek przyznał, że koszt inwestycji wyniesie jednak 25 miliardów złotych. Podejmując decyzję o 3-krotnym zwiększeniu nakładów inwestycyjnych, zarząd nie tylko nie policzył jej pełnych kosztów, ale jednocześnie ograniczył jej zakres. Z projektu wypadła jego najbardziej perspektywiczna część, czyli chemikalia zaawansowane. Wtedy zarząd wiedział już, że inwestycja nie ma szans zarabiać deklarowanych na początku 1,5 miliarda złotych rocznie. W 2024 roku, już po odejściu Daniela Obajtka, Orlen po raz pierwszy od początku inwestycji w pełni oszacował jej koszty. To nawet 51 miliardów złotych, czyli Daniel Obajtek nie doszacował kosztów 6-krotnie. Tak dramatyczny wzrost niedoszacowanych wcześniej kosztów oznacza, że inwestycja w olefiny w jej pierwotnym kształcie jest po prostu nieopłacalna. To właśnie dlatego
Konieczne jest jej zatrzymanie i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inwestycje, które realnie gwarantują bezpieczeństwo i stabilność polskiej energetyki. Czy 51 miliardów złotych to dużo? To koszt budowy 25 stadionów narodowych. To więcej niż koszt budowy autostrady z Gdańska do Krakowa i jeszcze z Poznania do Białegostoku. To koszt budowy od 3 do 5 małych reaktorów atomowych. 51 miliardów złotych to najwyższa kwota jednostkowej inwestycji w Polsce. Tyle, że przygotowując ją, kompletnie zignorowano podstawowe zasady ekonomii. Ten filmik wrzuciłem wam nie bez powodu, bo to jest kolejny wielki wał Obajtka i pisowców. Można chyba powiedzieć najgorsza inwestycja w historii Polski. Olefiny 3 Orlenu, no wał Obajtka 10 razy większy niż sprzedaż Lotosu Arabom. Olefiny 3 miały kosztować Polaków 8,5 miliarda. Prawdziwy koszt po audycie, jak się okazało, miał wynieść 51 miliardów. Obajtek oddał kluczowy, mały fragment inwestycji Olefiny 3 firmie Synoc Michała Sołowowa za 500 milionów złotych. Orlen, czyli my, mieliśmy dopłacać do produkcji Orlenu minimum 5 miliardów złotych rocznie. Te pieniądze płynęłyby do Sołowowa. Za 500 milionów Sołowow kontroluje inwestycje Orlenu za 51 miliardów złotych. I to chyba nie wymaga zbyt wielkiego komentarza. Liczby mówią same za siebie. Także moi drodzy, jeśli chodzi o Obajtka, że na początku siedział u Orbana, potem zwiał do tej złej Unii, do tej lewackiej Unii, schronić się za immunitetem, myśli, że go sprawiedliwość nie dopadnie. No podejrzewam, że go dopadnie szybciej niż myśli. Po prostu albo już ma zaklepane miejsce lub wykupiony już willę u Orbana gdzieś tam na Węgrzech. Bo zwróćcie uwagę, że pisowcy albo do putinowskiego Orbana, albo na Białoruś wieją. Do innego demokratycznego kraju nie uciekają. No ale zostawmy na razie Orlen. Chciałem wam tylko tak naświetlić jeden z większych przekrętów. Ale wróćmy teraz do powiązań PiS-u z Orbanem i robienia sobie takiego złotego spadochronu właśnie dla kryminalistów. No ale pójdźmy, moi drodzy, dalej. Po tym wszystkim, krótko po tym wszystkim, klub Gazety Polskiej, które sam Kaczyński nazwał swoimi oddziałami szturmowymi, zaczęły organizować regularne wyjazdy na Węgry. Z kolei politycy PiS pracowali nad kontaktami biznesowymi, nazwijmy to. Najważniejszym graczem wśród nich był Adam Hoffman. W latach 2005-2015 wpływowy poseł i rzecznik PiS. Pamiętacie go pewnie. Gdy PiS doszedł do władzy, Hoffman akurat popadł w niełaskę u Kaczyńskiego. Tutaj chodziło o prywatne wyjazdy za służbowe pieniądze i nadmierne rozbudowywanie sieci wpływów. Jak wiecie, obywatelu nie kradnij, rząd nie lubi konkurencji. Założył wtedy lobbingowo-PR-ową agencję R4S. Oprócz działalności w Polsce, te całe R4S była aktywna też, zgadnijcie gdzie, na Węgrzech. W 2016 roku Orban zaszczycił agencję Hoffmana swoją obecnością na imprezie z okazji otwarcia biura w Budapeszcie. Przypadek oczywiście, rzecz jasna. W sytuacji, gdy kontrolowany przez państwo węgierski koncern startuje w wyścigu, w którym nagrodą jest lwia część Lotosu,
Naturalne jest szukanie agencji, która ma rozległe wpływy w obrozie władzy. Wpływom tym zdecydowanie, oczywiście zaprzeczali zarówno sam Hoffman, jak i sam Obajtek. W tych czasach wspólnikami R4S byli Igor Jankę i Sławomir Jastrzębowski. Pierwszy to przyjaciel naszego Mateusza Morawieckiego, założyciel think tanku o nazwie Instytut Wolności oraz autor książek o Solidarności walczącej biografii Orbana. Przypadek. W książce o Solidarności walczącej zwracał uwagę takie fragmenty z biografii premiera rządu PiS oczywiście. Obie książki zostały przetłumaczone na język węgierski. Z kolei Jastrzębowski był przez lata naczelnym Super Expressu, tabloidu bardzo życzliwego dla PiS i mimo, że odszedł ze jest uważany za osobę, która Super Expressem kieruje z tylniego siedzenia. Ceny gazu w ciągu za megatowgodzinę, przepraszam bardzo, za megato. Teraz tak, Europa polsko-węgierska. Moi drodzy, gdy w 2016 roku Orbán został człowiekiem roku Forum Ekonomicznego w Krynicy, tam wiecie, pisowcy sobie nadawali tytuły, tam sami pisowcy lub propisowcy te, nazwijmy to, wyróżnienia dostawali. Laudycję na jego cześć wygłosił Jankę. W trakcie tego forum Kaczyński oczywiście spotkał się z Orbánem. To całe spotkanie trwało godzinę, prowadził je Jankę, Karnowski, naczelny tygodnika, a raczej szmatławca w sieci. Zgodę na transmitowanie rozmowy w internecie otrzymał portal Wirtualna Polska. No i tam Kaczyński wychwalał Orbána pod niebiosa, rzecz jasna. No i tam Kaczyński cieszył się z obranej przez Orbána drogi politycznej. Orbán odwzajemnił się serdecznymi słowami pod adresem naszego Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania, które po myśli Węgier sprawuje władzę w Polsce. Nie można wyzbyć się tożsamości. Taka integracja europejska jest niemożliwa, dlatego trzeba myśleć o innych rozwiązaniach, mówił Kaczyński. Wtórował mu oczywiście Orbán. W tym całym Brexit upatrywali ogromną szansę, że jest możliwość kontrrewolucji kulturalnej. Jak powiedział, musimy to powiedzieć. Wartości narodowe, religijne są ważne, trzeba to pielęgnować i chronić, trzeba to wpisać w dokumenty europejskie. Brytyjczycy powiedzieli, że chcą być Brytyjczykami, tymczasem elita europejska, decydenci, politycy, fachowcy, liderzy mediów, oni mówili sobie przez ostatnie 20 lat, że właściwym kierunkiem rozwoju Europy jest to, aby zlikwidować nasze dotychczasowe tożsamości. Jak mówili wspólnym językiem, to już przeminęło, nie jest teraz nowoczesne być Polakiem, Węgrem, nie jest nowoczesne być chrześcijaninem czy wyznawcą innej wiary, proponowali nową tożsamość. Migranci mogą wypchać mieszkańców krajów europejskich. W niektórych krajach europejskich już się to dokonało. Nie ma czegoś takiego jak naród europejski. Dlatego my, Polacy, to Orbán mówił, dlatego wy, Polacy, musicie tak dobre wyniki w ostatnich latach, bo macie silną tożsamość. Europa Środkowa może stać się bardziej konkurencyjna.
Polska i Węgry nie zawsze mają zbliżone interesy, ale nawzajem sobie ufają, oznajmił Orban. Węgrzy bardzo chętnie pójdą z Polakami konie kraść, żartował Orban. Możemy konie kraść, my taką stajnię z napisem Unia Europejska, odpowiedział żartem Kaczyński. Telewizja Ruspublika przedstawia Reset, część druga. Moskwa. Lipiec 2024 roku. Warszawa. Wrzesień 2017 roku. Muszę wam powiedzieć prawdę. Oszukano nas. Donald Tusk zablokował sprzedaż TVN. Miałem z Kaczyńskim umowę. TVN miał mu pomóc wygrać wybory. Teraz zrobię im Warszawę w Budapeszcie. Minister Romanowski już u nas jest. Czekamy na następnych. Donald Tusk pożałuje. No oczywiście w tej całej historii nie może zabraknąć Tuska niezgody. Zgrzytem w tej całej relacji były relacje Orbana z Tuskiem. Politycy znają się od lat. W czasie, gdy Tusk był premierem, grali razem w piłkę. Polska z poczucia solidarności regionalnej chroniła wówczas autoryzujące się Węgry przed krytyką krajów starej Unii Europejskiej. Gdy w kwietniu 17 roku PiS próbował nie dopuścić, by Tuskowi przedłużono kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej, Orban odmówił poparcia. Wtedy, pamiętamy, Becia Szydło jako jedyna głosowała przeciwko swojemu rodakowi, no ale ją przyjęto, że jako kolejne wielkie zwycięstwo PiS-u. Izolację i zdradę Orbana ciężko Becia i pisowcy przeżyli. Były łzy, było zgrzytanie zębami wtedy. Relacje Orbana z Tuskiem pogorszyły się, gdy Tusk pod koniec 2019 roku po zakończeniu kadencji odszedł z Rady i został szefem Europejskiej Partii Ludowej. Wówczas Tusk stanął po stronie przywódców ugrupowań wchodzących w skład EPL, które domagały się wyrzucenia Fidiszu z partii. W sprawie nie było jednomyślności. Ostatecznie członkostwo partii Orbana udało się tylko zawiesić, a węgierski Fidesz opuścił po prostu sam tą partię EPL. Dziś o Tusku mówi, że został zainstalowany jako premier w wyniku spisku szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. No i jak wiecie doskonale, PiS dokładnie to samo mówi. Tutaj chyba też wypada przypomnieć, że Węgry swoim weto wstrzymały wypłatę pieniędzy z Unii Europejskiej w wysokości 2 miliardów złotych. Miała być to rekompensata za pomoc przekazaną przez Polaków Ukrainie. Pieniądze miały trafić do Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, co najwidoczniej nie pasuje Rosji i oczywiście pisowcom. A czemu do tego pije? Może najpierw materiał, a potem króciutko wam to opowiem. To już jest końcówka, także to jest taka wisienka na torcie dzisiejszego materiału, że tak powiem. Posłuchajcie najpierw, obejrzyjcie najpierw filmik, a później to omówię. Dzisiaj chcę powiedzieć, bo część osób o tym nie wie, jak Macierewicz niszczył instytucje i ludzi od 2015, bo to, co robi z WSI, to już pamiętamy. Ale teraz co się stało po 2015 roku? 3 przykłady. Waldemar K., pułkownik z ogromnym doświadczeniem, dyrektor
specjalnego działu zamówień w kontrwywiadzie wojskowym. Ogromne doświadczenie. Przyszli do niego ludzie Macierewicza tuż po wygranych wyborach w 2015 roku i powiedzieli mu wprost: albo przyniesiesz kwity i będziesz sypał na poprzedników, albo będziesz miał problemy. On nie przyniósł żadnych kwitów, bo żadnych kwitów nie było. Jego problemy się właśnie rozpoczęły. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu go niszczyli. W taki sposób, że 25 maja 2016 roku powiesił się w swoim garażu. To jest jeden czyn. Przed momentem słyszeliśmy o tej instytucji, która została powołana z siedzibą w Warszawie, CEK NATO, która powstała jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, a była odpowiedzią na aneksję Krymu przez Rosję. Chodziło o to, żeby w Warszawie była taka specjalna jednostka, która będzie dokładnie sprawdzała wszystkie zagrożenia płynące ze wschodu. Na Słowacji zrobiono centrum szkolenia, dołączyło się 8 krajów, w tym Niemcy, Czechy, Słowacja. Co się stało? Otóż ludzie Macierewicza, Misiewicza w grudniu 2015 roku, czyli parę dni po tym, jak wygrali wybory, wparowali do tej instytucji, rozpruli te szafy, przejęli majątek, dokumenty. Najciekawszy jest raport brytyjskiego wywiadu po tym, co się wydarzyło. MI6 opublikował raport, w którym stwierdził, że infiltracja rosyjskich służb jest ogromna i że Polska staje się w pewnym stopniu zagrożeniem dla bezpieczeństwa tej części Europy. To, co zrobili oni. Tam jest też m.in. pułkownik Duszek, który był szefem tego od 90 lat. Krok po kroku, można powiedzieć, wspinał się w hierarchii kontrwywiadu wojskowego, miał ogromne doświadczenie, no ale na niego on też nie pasował do układanki, bo Macierewicz chciał mieć swojego człowieka. Więc targano go, policja przychodziła do domu, w końcu sam zrezygnował. I nawet osoby, jak pani major Magdalena E., która była znana naprawdę ze swojej skuteczności, była na misjach, była oznaczana przez natowskie organizacje, przez polskie również. Ona wstawiła się za pułkownikiem Duszą. A jest też bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że ona zasłynęła tym, że znalazła szpiega rosyjskiego w polskich służbach. I wtedy musiała zrezygnować i odejść. To wszystko łączy jeden wspólny mianownik. Ta instytucja i te osoby, o których mówiłem, bo można by było wymieniać ich mnóstwo. Otóż każdy, ale to każdy, instytucja i osoby, które w jakikolwiek sposób chciały zatrzymać rosyjską agenturę, były na celowniku Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz albo niszczył tę instytucję, albo tych ludzi. Tak na koniec, według mnie to jest powiązane, ale sami to ocencie. Chcę tutaj powiedzieć o gigantycznym oszustwie Błaszczaka. Macierewicz to dla mnie normalny, że ruski agent. Ale to też pisowcy ukrywali. Czemu? Domyślcie się. Chodzi tu o falę odejść z wojska. Błaszczak utajnił te dane. Teraz po prostu wyszły na jaw. Przez 11 miesięcy w 2023 roku ze służby odeszło blisko 19 000 żołnierzy. 9 000 żołnierzy zawodowych i prawie 10 000 żołnierzy z WOT, czyli oczka w głowie Macierewicza. Jak informują dziennikarze, informuje prasa teraz, za czasów Błaszczaka jako szefa MON takie dane były ukrywane. Teraz prawda wychodzi na jaw. I tutaj, jak informuje m.in. Rzeczpospolita, w całym 2022 roku mundur zrzuciło prawie 16 000 żołnierzy zawodowych i Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku ta liczba wynosi ponad 18 000 i to w roku 23, przepraszam, i to przez 11 miesięcy i na tym nie koniec. Kolejni żołnierze złożyli wniosek o odejście już, chodzi o przyszły rok, czyli oni złożyli już wypowiedzenie od końca roku 2024 roku. Według stanu na 1 grudnia 2023 roku 4834 żołnierzy już zostało wypowiedzenia stosunku służbowego skutkujące zwolnieniem ze służby wojskowej w roku 2024, w tym 4546 w styczniu 2024 roku. I
I tutaj jako ciekawostka, na przykład Rzeczpospolita przyznaje, że o dane takie zwróciła się jeszcze za czasów, gdy szefem MON był Błaszczak. Wówczas jednak odpowiedzi nie było, czyli standard. Pojawiły się dopiero, gdy stery w resorcie objął Władysław Kosiniak-Kamysz. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła niedawno uwagę, że resort obrony utajnił niektóre dane statystyczne dotyczące liczby żołnierzy polskiej armii. Ze względu na nadanie niektórym danym klauzuli zastrzeżone w wykonaniu budżetu za rok 2022 rok, nie było informacji na przykład o średniorocznym stanie zatrudnienia żołnierzy zawodowych, ich uposażenie czy liczby żołnierzy zawodowych ze służby. Czyli sukcesywnie osłabiali, rozbrajali Polskę pisowcy. Także tak to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało. Jeszcze, już tak na koniec, chciałbym wam jeszcze jeden taki materiał wrzucić. Obejrzyjcie, porównajcie i zaraz przejdę już do podsumowania, bo i tak już wam dużo czasu zajęłem. PiS zdemontował nasze bezpieczeństwo. Najpierw Macierewicz unieważnił starannie przygotowane kluczowe zamówienie na 50 śmigłowców wielozadaniowych Karakal. Dziś te śmigłowce chroniłyby polskie niebo. Robił to z pełną wiedzą i premedytacją. On był prowadzony przez Platformę Obywatelską ponad 1300 dni. Mieliśmy kupić 50 francuskich helikopterów Karakal. Nie kupimy ich. Do kontraktu nie doszło, ale to jest decyzja francuska. Ja uważałem, jak wiadomo, w ogóle ten kontrakt za wątpliwy. W kolejnych latach unieważnili też postępowania na pozyskanie 3 okrętów obrony Wybrzeża, 3 okrętów patrolowych oraz 18 wyrzutni z systemu HIMARS. Jak to się skończyło? Przewodów 15 listopada 2022 roku. Niezestrzelona rakieta zabija 2 osoby. Po tej tragedii rząd nie wyciągnął żadnych wniosków. Mogło dojść do takiej sytuacji, że jedna z tych rakiet spadła na terytorium Polski. Czy dało się ją zatrzymać? Nie dało się jej zatrzymać. Miesiąc później, w grudniu, pod Bydgoszczą spada rosyjski pocisk zdolny przenosić głowice nuklearne. Znajduje go w kwietniu przypadkowa kobieta. Sprawa przez 5 miesięcy była zatajana przez Błaszczaka. 5 miesięcy minęło, natomiast ta cisza rzeczywiście była, natomiast to nie jest tak, że nikt nic nie wie. Nie stworzyło to żadnego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, ja się dowiedziałem o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym, czyli to było pod koniec kwietnia. Mijają 4 miesiące od tej afery i w sierpniu białoruskie śmigłowce wlatują nad Polskę. Błaszczak początkowo zaprzecza. Po publikacji wideo przez mieszkańców rząd przyznaje, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Oczekiwałbym pewnej stanowczości. Wie pan, to nie jest film. To nie jest amerykański film wojenny, gdzie wszystko jest od A do Z. Po polskim niebie zamiast Karakali latają białoruskie helikoptery. Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie? Także moi drodzy, sami wyciągnijcie z tego wszystkiego wnioski. Dla mnie no, to jest, delikatnie rzecz ujmując, żeby nie przesadzić z oceną, ale intrygujące, może tak to nazwę. No, nie będę już tutaj mówił, że zresztą wiecie, według mnie pisowcy świadomie współpracowali z Orbanem, przez co służyli wiernie Putinowi. Teraz, jeśli chodzi o Orbana, no Orban jest podnóżkiem Putina. I tak jak wspomniałem, ci przestępcy pisowscy uciekają, o dziwo, nie do jakiegokolwiek kraju demokratycznego w Unii Europejskiej czy jakiegokolwiek innego kraju, ale uciekają do putinowskiego Orbana lub do putinowskiej Białorusi. To chyba wiele wyjaśnia. Jeśli chodzi o tego zdrajcę, tchórza, złodzieja Romanowskiego, o tym jeszcze materiał oczywiście zrobię, tak obiecałem, drugą część. Ten materiał, mam nadzieję, że był ciekawy, że Was zainteresował i tak, żeby ten okres przedświąteczny, jutro Wigilia,
nie zostawiać was wszystkich jakiejś tam, nie wiem, niechęci. Może teraz tutaj dużo ryzykuję, może za duże słowa, ale niechęci do PiS-u, to może pozwólcie, że zakończę w trochę taki nietypowy sposób. Moi drodzy, tak wiecie, zawsze to powtarzam, jestem osobą niewierzącą, nie obchodzę świąt, ale wiem, że zdecydowana większość z was tak. Więc bez względu na to, co nas różni, mówię tutaj do moich kochanych troli, czy moich osób, które się ze mną nie zgadzają, do miłośników PiS, tak jak i do moich widzów, serdecznych ludzi, do wszystkich widzów generalnie. Chciałbym wam życzyć zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, żeby przez te święta po prostu się uśmiechać, uciec od polityki, cieszyć się rodziną, no i nie dawać się skłócić polityką wszelkiej maści, bo no jakby na to nie patrzeć, rodzina jest najważniejsza i żaden polityk nie jest wart tego, żeby kłócić się z członkiem rodziny, kto jest lepszy, PiS, PO, Konfederacja, SLD, Hołownia czy ktokolwiek. Politycy mają swój świat, swoje kredki i w każdy jeden dzień możemy ich lubić, szanować, popierać lub nie, ale ten dzień świąteczny, czy ktoś go obchodzi, czy nie, jedni obchodzą ze względu na święto religijne, inni po prostu, że chcą się spędzić czas z rodziną i to powinno być najważniejsze, żeby spędzać czas z rodziną, nie z politykami, nie dla polityki. Wiem, że w polskich domach polityka to temat główny. Kaczyński skłócił wiele polskich rodzin ze sobą, bo jak wiecie, w jednej rodzinie są i sympatycy Tuska i Kaczyńskiego, są sympatycy Dudy i Trzaskowskiego. Każdy ma swojego jakiegoś tam idola, ale żaden z nich, naprawdę żaden z nich nie jest wart kłótni przy wigilijnym stole. Takie jest moje zdanie. Także jeszcze raz zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, moi kochani. Może w święta was jednak jakiś filmik zrobię polityczny, tak żeby nie było za miło, ale jak gdybym nie zrobił, to do zobaczenia po świętach i jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Także, a w sucharze dnia coś miłego dla ucha i dla oka, też tak dla odmiany. Także wszystkiego dobrego, kochani, i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć! Jarku, Synu Boga, zesłany z nieba, Tyś drogą jedyną, wszystkim, co trzeba. Maria najczystsza, Dziewica święta, poczęła Cię, Jarku, z boskiego zamętu. Choć władzę odebrał niemiecki szatan, my w Ciebie wierzymy, o święty Jarku. Tuś królem Polski, ziem całego świata, Twoje słowo w sercach narodu rozkwita. Jarku nasz Boże, Synu Wszechmocny, Tyś Panem ziemi, jedyny, niezłomny. Twój anioł kot strzeże Cię wciąż, niech wiara w PiS w naszych sercach rośnie.